Można żyć tylko jedną chwilą naraz. I nie da się myśleć o słuchaniu fal i jednocześnie cieszyć się ich dźwiękiem. Istnieje tylko doświadczenie. Każde doświadczenie jest w tym sensie nowe. W każdej chwili życia jesteśmy zanurzeni w nieznanym. Teraźniejszość nie może być przeżywana z radością, jeśli przeszłość nie jest rozwiązana, a przyszłość nie oferuje jakiejś obietnicy. Siła wspomnień i oczekiwań jest tak wielka, że dla większości istot ludzkich przeszłość i przyszłość wydają się bardziej realne niż sama teraźniejszość. Jeśli moje szczęście w tej chwili zależy od ożywiania wspomnień lub oczekiwania na coś, moja świadomość teraźniejszości zawsze będzie częściowa. A kiedy przyszłość, na którą tak bardzo czekałem, stanie się teraźniejszością, będę tak uwarunkowany, by patrzeć do przodu i do tyłu, że stracę również ten moment. Muszę więc zadać sobie pytanie, czy naprawdę żyję w rzeczywistym świecie? Żyjemy w kulturze głęboko zahipnotyzowanej przez iluzję czasu. To, co nazywamy teraźniejszością, jest postrzegane jako cienka linia między wszechmocną przeszłością a absurdalnie ważną przyszłością. Dlatego, gdy próbujemy zrozumieć teraźniejszość poprzez porównanie z wspomnieniami, nie udaje nam się zrozumieć jej dogłębnie. Prawdziwa sztuka życia polega na byciu całkowicie wrażliwym na chwilę, na postrzeganiu jej jako czegoś całkowicie nowego, bez zastrzeżeń, bez osądów. Religia chce zagwarantować przyszłość po śmierci. Nauka z kolei próbuje zagwarantować przyszłość aż do śmierci, lub przynajmniej ją opóźnić. Ale plany na jutro nie znaczą nic, jeśli nie jesteśmy w kontakcie z teraźniejszością, z obecną rzeczywistością. Bo to w teraźniejszości i tylko w niej życie się dzieje. Nawet gdybyśmy żyli przez nieskończone wieki, poświęcanie istnienia wyobrażonej przyszłości byłoby uwiecznianiem wiecznego błędu. Technologia ze wszystkimi swoimi cudami popycha nas do pośpiechu, który gwałci ludzką biologię. Żyjemy w oszalałym tempie, goniąc przyszłość z coraz większym pośpiechem i przez to przestajemy żyć. Ludzki mózg daje nam niesamowitą zdolność pamiętania i przewidywania. Możemy uporządkować chaos doświadczenia w logiczną sekwencję, ale ta sama zdolność, gdy jest źle wykorzystywana, podważa nasze połączenie z teraźniejszością. Jaki jest sens planowania przyszłego posiłku, jeśli nie możemy go smakować, gdy nadchodzi? Jeśli jestem tak zajęty planowaniem tego, co zjem w przyszłym tygodniu, nie cieszę się tym, co jem dzisiaj, a kiedy nadejdzie następny tydzień, będę w tym samym cyklu. Jeśli nie potrafimy żyć z radością bez gwarancji bezpiecznej przyszłości, to być może nie jesteśmy gotowi, by żyć w tym skończonym świecie, gdzie zdarzają się wypadki, plany zawodzą i ostatecznie śmierć nadchodzi. To jest ludzki dylemat. Każdy wzrost świadomości ma swoją cenę. Nie możemy stać się bardziej wrażliwi na przyjemność, bez jednoczesnego stawania się bardziej podatnymi na ból. Mózg, w tym jego ośrodki rozumowania i obliczania, jest częścią ciała. Jest tak naturalny jak serce czy żołądek. A jeśli jest używany prawidłowo, daleki jest od bycia wrogiem. Ale do tego musi być na właściwym miejscu. Mózg powinien służyć osobie, a nie odwrotnie. Funkcją mózgu jest pomoc w kontakcie z rzeczywistością, z teraźniejszym momentem. Nie powinien nas ciągnąć w szalony pościg za widmem przyszłości. Mimo to, gdy próbujemy myśleć jasno lub rozwiązać problem, zachowujemy się tak, jakbyśmy próbowali zmusić mózg do działania. Marszczmy czoło, wykrzywiamy twarz, jakby konieczny był fizyczny wysiłek, by strawić pomysły. Ale podobnie jak nie musimy świadomie się wysilać, aby trawić pokarm, nie musimy też wysilać się, aby postrzegać, widzieć, słyszeć lub otrzymywać informacje. Mózg może zachowywać się odpowiednio tylko wtedy, gdy świadomość pełni swoją naturalną funkcję. Być obecnym, bez wykręcania się w próbie ucieczki od obecnego doświadczenia. Nie chcemy być w pełni świadomi tej chwili, ale ponieważ nie możemy uciec od teraźniejszości, nasza ucieczka odbywa się przez pamięć. To w przeszłości znajdujemy znane, ustalone terytorium, choć martwe. Opór wobec teraźniejszości generuje konflikt między ja a rzeczywistością. Konflikt, który nas wewnętrznie pochłania,
ponieważ przekształcamy życie w ciągły wysiłek opierania się nieznanemu. A nieznane jest zawsze tutaj, w tym teraz. Żyjąc w ten sposób, nigdy nie uczymy się naprawdę z nim radzić. Istnieją dwa sposoby rozumienia doświadczenia. Pierwszy to porównanie go ze wspomnieniami innych przeżyć, nazywanie go, klasyfikowanie go, czyli interpretowanie go w świetle tego, co już umarło i przeminęło. Drugi to po prostu bycie go świadomym, takim, jakie jest. Gdy na przykład w intensywności radości zapominamy o przeszłości i przyszłości i pozwalamy, by teraźniejszość była wszystkim, co istnieje. Nawet nie zatrzymujemy się, by pomyśleć: jestem szczęśliwy. Doświadczenie po prostu jest. Obie formy mają swoją użyteczność, ale reprezentują dwie całkowicie różne formy wiedzy. Jedną zapośredniczoną przez słowa, drugą bezpośrednią. Menu może być użyteczne, ale nie zastępuje kolacji. Przewodnik może opisać kraj, ale nie jest samym krajem. Dlatego próbując zrozumieć teraźniejszość za pomocą wspomnień, tracimy głębię bezpośredniego doświadczenia. Prawdziwa świadomość nie opiera się na odniesieniach. Jest receptywna. Jest stanem całkowitego otwarcia na to, co się dzieje. To nie jest teoria filozoficzna. To eksperyment i może być w pełni zrozumiany tylko przez tego, kto go przeprowadza. Budzi on w nas nowe zdolności adaptacji do życia, takie jak umiejętność absorbowania bólu i niepewności bez oporu. Wyjaśnienie, jak to działa, jest tak trudne, jak wyjaśnienie bicia serca. Otwarty umysł przeżywa ten eksperyment w ten sam sposób, jak oddychamy. Bez wysiłku, bez potrzeby wyjaśniania. Gdy to jest zrozumiane, staje się absurdalne myślenie, że istnieje prawdziwy wybór między opieraniem się przepływowi życia, a pozostawaniem otwartym na świat zawsze nowy i przemieniony. Kluczem jest zrozumienie. Ale pytanie, jak to zrobić? Jakiej techniki użyć? Jakiej metody się trzymać? Jakie kroki podjąć? Wychodzi z błędnego założenia. Metody istnieją, aby tworzyć rzeczy, które jeszcze nie istnieją. Ale tutaj próbujemy zrozumieć coś, co już jest obecne. Teraźniejszy moment. Spędzamy całe życie, metaforycznie, z oczami utkwionymi w przewodniku, nigdy nie patrząc na krajobraz. Próbujemy zrozumieć wszystko przez pamięć, przeszłość, słowa, ale prawdziwa świadomość nie jest ćwiczeniem psychologicznym czy duchowym. To po prostu bycie uważnym na doświadczenie, teraz. A gdy jesteśmy w pełni uważni, zdajemy sobie sprawę, że nie ma sposobu na zdefiniowanie tego doświadczenia. Nie możemy się od niego oddzielić. Każdy opis, który próbujemy stworzyć, jest tylko ideą. I nie możemy wydawać ostatecznych sądów o czymś, co ze swojej natury wykracza poza ideę. Dlatego często najlepszym sposobem mówienia o świadomości jest poprzez negację. Nie dlatego, że prawda nie istnieje, ale dlatego, że zazwyczaj jest ukryta przez fałszywe wrażenia, które tworzymy. Tak jak rzeźbiarz ujawnia formę, usuwając nadmiar kamienia, prawda jest ujawniana poprzez usuwanie tego, co ją zakrywa. Zrozumienie rodzi się z bezpośredniej świadomości. Możemy podejść do naszych uczuć, wrażeń i myśli, jakbyśmy widzieli je po raz pierwszy. Bez filtrów, bez pośpiechu w nazywaniu, po prostu obserwując to, co jest przed nami, teraz. Ktoś może zapytać, jakie doświadczenia, jakie uczucia, jakie wrażenia powinniśmy obserwować? Odpowiedź jest prosta. Te, których doświadczamy teraz. I chociaż wydaje się to oczywiste, to właśnie rzeczy najbardziej oczywiste mają tendencję do przechodzenia niezauważone. Nie istnieje coś lub ktoś doświadczający doświadczenia. Nie czujesz uczuć, ani nie myślisz myśli, bardziej niż słyszysz słuch czy widzisz widzenie. Czuję się dobrze oznacza, że dobre uczucie jest obecne, a nie, że istnieje ja oddzielone od uczucia. Nie istnieją odłączone uczucia, istnieją obecne uczucia, a każde obecne uczucie to ty. Nigdy nie znaleziono ja bez doświadczenia, ani doświadczenia bez ja, co pokazuje nam, że oba są zasadniczo tym samym. Ale to nie jest kwestia filozoficznej debaty. Nie chodzi o wygranie intelektualnej dyskusji. Stawką jest coś bardziej bezpośredniego. Rozpoznanie,
że ta idea oddzielonego ja, które myśli i czuje, jest iluzją. A rozumiejąc to, coś się rozpuszcza. Zdajemy sobie sprawę, że życie jest całkowicie chwilowe. Nie ma trwałości, nie ma bezpieczeństwa i nie ma oddzielonego ja do ochrony. Ten moment, tutaj, teraz, jest wszystkim, co istnieje. Tutaj życie jest żywe, wibrujące, żywe, obecne, zawierające głębie, które ledwo zaczęliśmy eksplorować. Ale aby zobaczyć i żyć tym, umysł nie może być podzielony między ja, które obserwuje, a oddzielonym doświadczeniem. Wszystko musi być jednością. Moment musi być tym, czym zawsze był, wszystkim, czym jesteś i wszystkim, co wiesz. Nigdy nie będziesz żyć, dopóki nie będziesz żyć w pełni, teraz. To jest prawdziwa tajemnica życia. Być całkowicie zaangażowanym w to, co się dzieje, tu i teraz. Po prostu żywy, po prostu obecny. A żyjąc w ten sposób, nie ma problemów. Ponieważ rzeczywistość, w swojej istocie, nigdy nie była problemem. To zawsze próba kontrolowania jej, nazywania jej lub ucieczki od niej nas przynosiła cierpienie. Kiedy próbujemy pozostać na powierzchni, toniemy, ale kiedy próbujemy tonąć, unosimy się. Kiedy wstrzymujemy oddech, tracimy powietrze. Co przypomina nam stare powiedzenie: kto chce zachować swoje życie, straci je. Cud nad cudami nie wymaga wiary. Możemy wierzyć tylko w to, co już znamy, a teraźniejszość wykracza poza wszelkie pojęcie. Pozostaje nam tylko otworzyć oczy i umysł i pozwolić, by prawda się ujawniła. Nie przez wysiłek, ale przez obecność.